Proszę, proszę, proszę. Bez blasku fleszy. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Tym razem, bardzo długa droga przede mną. Aktualnie znajduję się kawałek za Boboszowem i na sam start te oto piękne widoki. Prawda jest jedna. GPS dzisiaj prowadzi dookoła. A to dlatego, że wyłączyłem opcję autostradową i dróg płatnych. Czyli omijaj autostrady i unikaj dróg płatnych. No, jedziemy widokami iście przepięknymi tak naprawdę. Ale właśnie wjechaliśmy w jakiś teren taki, w którym nie powinniśmy się znaleźć, jak widać. Gdzie jadę? Gdzie zmierzam? O tym później. Kawałek za Swojanowem przerwa. Niestety ta trasa, a raczej właściwie stety, odbywa się całkowicie inaczej niż każdy dronotrip i każdy wyjazd, który nazwałem Drone Trippers, bo po prostu unikanie autostrad trwa długo. Jest godzina 15, więc trzeba coś zjeść, odpocząć, bo w zasadzie trasę rozpoczęliśmy o godzinie chyba 9. Także bez pośpiechu. Celem na dzisiaj, nie chciałbym powiedzieć, że jest, ale było, a w zasadzie był dół Buta we Włoszech. No jest to oczywiście niemożliwe, bo to dojazd w tamto miejsce z Wrocławia trwa 22 godziny. Myślę, że w takim tempie, jak teraz przemierzamy drogi, być może zajedziemy do Włoch, a najprawdopodobniej zatrzymamy się gdzieś w Austrii. Bez pośpiechu, podziwiamy widoki, no i po prostu chillujemy się. Jedno co, to właśnie w takich pięknych widokach natury odpalam drona. Woda się gotuje, więc jest jakieś pół godziny na polatanie. Oczywiście nie wylatam całej baterii, bo po co? Ale natura tu, no cudo, cudo. Czasami nie trzeba nigdzie pędzić. Od tych wszystkich wyjazdów przytyłem. Prawie 10 kilo. Niezły wynik, co? A przepraszam, to nie odcinek o odchudzaniu, tylko o dronach, ok? Pikniku nastał koniec, pora obiadowa się zakończyła. Byliśmy tutaj zbyt długo. No, jest 16:15, a przed nami GPS pokazuje, że jest 13 prawie godzin do celu. No i niestety trzeba było kupić winiety na autostrady, na Czechy i na Austrię i nie będziemy już jechali tymi bocznymi drogami, bo wyszłoby znaczne opóźnienie. Trochę się przeliczyłem. Myślałem, że zajedziemy na 1 w nocy, zajechalibyśmy już teraz chyba na 5 nad ranem, także no niestety bylibyśmy niewyspani.
No a wiąże się to z tym, że zrobilibyśmy o wiele mniej miejsc, bo jednak trzeba być na takiej wyprawie wypoczętym. Nic się nie dzieje. Szanuję to i bardzo się cieszę, że można było w takich pięknych okolicznościach przyrody ugotować sobie coś na gazie. Troszkę tak, no nie wiem czy survivalowo, ale po harcersku. Wsiadam do samochodu i czas na nas. Nie wiem gdzie będziemy dalej, bo nie wiem nawet gdzie zmierzamy. I to w tym wszystkim jest piękne. I właśnie przed chwilą się obudziliśmy. Zrobiliśmy ponad 900 km. O północy zajechaliśmy no tutaj właśnie na kemping do Włoch. Była totalna ciemnica. Z nami są jeszcze tylko 2 samochody. Nie rozkładaliśmy namiotów. Jedynie śpiwory do samochodu. No i tak spaliśmy. Bardzo ciekawe miejsce, ale chyba trzeba coś zjeść. Czy jesteśmy wyspani, to się okaże za chwilę. No i tak to właśnie jest, że nie zawsze śpi się tam, gdzie by się chciało. W wygodnym łóżeczku. Takie tam wakacje, jak to niektórzy mawiają. Jesteś nagrana. Tak, to pozdrawiam wszystkich słuchaczy, bo widzów nie, ponieważ mnie nie widać. Rozpoczynamy nowy piękny dzień. O, właśnie się ubieramy, żeby móc wyjść z samochodu do ludzi. Powiem tak, tego widoku się w sumie nie spodziewałem. Może w nocy trochę się obudziłem, ale za to miejsce na pewno wynagradza. Całe to spanie, nie w namiocie, tylko w samochodzie, bo już się nam nie chciało rozkładać namiotów, chciało się spać. No. Nieźle, całkiem nieźle. Lecimy na Włochy w dół. Ta wyprawa ma trwać niby 7 dni. Nie wiem czy tyle wytrzymam, bo jednak jest to no, dla mnie trochę ciężkie i fizycznie i psychicznie, ale na taką wyprawę trzeba było na pewno zaopatrzyć się w spory koszyk jedzenia i produktów. Wiadomo, że chipsy są najważniejsze. Żartuję, ale jakieś tam mleczko, jakieś płatki. Oczywiście zupka chińska to podstawa, jest tradycją, nie dlatego, że jest super smakowita, ale dlatego, że po prostu jest taką, jak to się mówi, tribute, hołdem dla pierwszej wyprawy i miłą wspominką, i zawsze człowiek czuje się trochę lepiej, jak zje taką zupę, mentalnie. No, tu są plecaczki, jedne, drugie, bananki, no i małe śniadanko w postaci płatków, tym razem miętaka. Mam nadzieję, że tymi widokami z drona dałem Wam małą namiastkę tego, co my widzimy tutaj o poranku. Co warto zaznaczyć, to Włosi jeszcze śpią chyba 15 po 9, bo stacja nieczynna, no i nie ma jak zatankować. A dobrze, że są jakieś opary jeszcze ze 150 km do zrobienia, także no, vista via. Ta stacja działa, no ale jak to bywa w innych krajach, trzeba płacić najpierw gotówkę, a potem zalewać. Czy ktoś wie, jak zatankować do pełna bez podawania gotówki?
dziwne. Nie wiem, czy to miejsce jest dobre do kręcenia, ale wydaje mi się, że raczej chyba nie. Dlatego trzeba z powrotem wsiąść w busa i pojechać jeszcze dalej. No, robi się gorąco. Chyba że wystartuję stąd po prostu dronem. O, to jest myśl. Za moimi plecami znajduje się Castello di Roncade, czyli zabytkowy zamek znajdujący się w prowincji Treviso. Został zbudowany w XV wieku, moi drodzy, i z tyłu posiada całkiem niezłą winiarnię. Nie wiem, niestety nie próbowałem, ale tak piszą w mediach. No, tak samo z ciekawostek mogę powiedzieć, że wystąpił ten zamek w kilku filmach i serialach. Niestety nie wiem jakich. Jeżeli wiecie, to możecie no, napisać w komentarzach. Z tego co widziałem, ma piękne ogrody, no ale niestety mogę go tylko zobaczyć tak jak wy z góry, ponieważ lecę dalej nagrywać materiał. Strasznie jest gorąco, 34 stopnie. Aktualnie poszukujemy jedzenia. No i jakby ktoś chciał się dowiedzieć, a nie wie, no to we Włoszech nadal istnieje siesta. Jakby wszystko jest pozamykane. Wygląda jakby dużo sklepów było opuszczonych. No wszystkie restauracje, pizzerie, cokolwiek jest zamknięte, jedynie otwarte są bary. I bary są do picia kawy. Zdjęcia, które mogliście przed chwilą zobaczyć, były nad miejscowością Chioggia. Chyba tak to się wymawia. Zbliża się wieczór, a właściwie jest już po 20. Dotarliśmy na kemping, chyba w ogóle w Rimini, bo już nie sprawdzałem, tylko po jakiejś mapie znalazłem, gdzie są kempingi. Wydaje mi się, że w ogóle nie ma miejsc. Wydaje mi się, że nie ma w ogóle miejsc dostępnych w jakichś hotelach czy apartamentach. Dlatego też wybrałem takie miejsca. Było na tyle gorąco, że o, pan nam załatwił przejściówkę z kempingu. Wydaje mi się, że dzisiaj było na tyle gorąco, że po prostu to była walka o przetrwanie. 37 stopni w szczycie. To dosyć wysoka temperatura. Cały dzień praktycznie spędziliśmy w aucie. No, były 3 miejsca, w których było już naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Jak się wychodziło z auta, no to czuć było, jak jest cieplutko. I w zasadzie, tak mówię, mało składniowo, no ale liczy się materiał, a nie tylko odcinek. No, jesteśmy spoceni, zmęczeni. Chcemy już wyjść z tego samochodu, umyć się i pokorzystać chociaż trochę z wieczora, czyli odpocząć. Przed nami cały dzień, a noc tutaj może i była lepsza niż wczoraj, bo na pewno było bezpieczniej. No ale gorąc, który
był to trochę przeszkadza. Na szczęście przyszedł w nocy jakiś wiatr i można było przymknąć okno i dało się, że tak powiem, wyspać. Nigdy nie sądziłem, że ten wóz spełni taką rolę. No ale nie jest źle. Standardowo nie wiem, gdzie ruszymy. Nie wiem, gdzie się znajdziemy na końcu dnia. No ale hej, przygoda. Tak się właśnie robi dla Was materiał. Tak to wygląda. Miły pan wczoraj pożyczył jeszcze końcówkę, żeby można było naładować EcoFlowa, a z EcoFlowa oczywiście inne rzeczy. Nie jest lekko, kiedy wychodzisz w 30-stopniowym upale, w pełnym słońcu, a to tylko 30 stopni w cieniu. Na dwór chcesz latać, chcesz być skupionym, jest jakiś tam ruch, nie najmniejszy. Jesteś na wyjeździe i trzeba odblokowywać strefę geo, która się załączyła i nie masz internetu w dronie i musisz się połączyć. No niestety nie zbliżam się do zamków, zachowuję jakąś tam ostrożność, ale latam też pod sporą presją, tak mi się wydaje. Jednak trzeba unikać miast, no ale co, jak się tu jest, to trzeba to robić. Strasznie jest gorąco. W zimę narzekałem, że jest zimno, także tak to jest. I takie widoki, jak te, które za chwileczkę zobaczycie, najbardziej mi się podobają. Kiedy zamek lub miejscowość jest na górze i dron ma pierwszy plan i ma drugi plan i to wszystko ładnie ze sobą się komponuje, drugi plan z tyłu ładnie pracuje, no to są dla mnie najpiękniejsze ujęcia chyba jakie do tej pory zrobiłem, prócz pierwszego dnia w górach we Włoszech. No to jeszcze są fajne zdjęcia. Ogólnie wydaje mi się, że wszystkie są fajne, powiem nieskromnie. Chciałbym tylko dodać, że w ogóle nie zgrywam materiału, co z każdym nowym materiałem, z każdą ilością nowych danych powoduje coraz większe ryzyko utraty takiego materiału. Wiadomo, że latam bezpiecznie, ale no, wypadałoby taki materiał zgrywać. Pewnie go zgram, ale na obecną chwilę latam z materiałem niezgranym, więc pamiętajcie, jeżeli lecicie na dłuższe wycieczki, więcej macie rzeczy do kręcenia, różnych miejsc, no to zgrywajcie materiał, to jest bardzo, bardzo ważne. Stracić drona to jedno, a stracić materiał to drugie. Być w San Marino i nie zrobić sobie pikniku pod zamkiem, no nie wypada, nie wypada. To będzie piękny obiad z woreczka. Albo nie, bo z woreczka też jest makaron i coś tam jest ze słoiczka. Tak, dzisiaj już zrobione jest 6 zamków. W zasadzie więcej niż zakładałem, także no, tak można latać, tak można jeździć, bo takie wyniki mnie satysfakcjonują, ale nawet nie chodzi o takie wyniki, bo wynik wynikiem.
można powiedzieć, że lecimy na ilość, nie jakość, ale tutaj wydaje mi się, że jakość też robi robotę. Tym bardziej te wszystkie ostatnie zamki były położone na górach, na jakichś szczytach i fajnie mi się je oblatywało. Także bardzo się cieszę. No, w końcu czuję, że to jest wyjazd Drone Trippers. Makłowiczem nie jestem, ale obiad z gazu w San Marino smakuje z pewnością wybornie. Delicious. Wyśmienite. Bella, bella. To pojedzeni, popici, można się pakować. Chciałbym tylko powiedzieć, że takie coś to chyba jest Milteka, to świetna sprawa. A nie, to akurat nie jest, to jest Brandita. Daje się to na gaz, gaz wykręcamy, zaraz psiknie. Trzeba poczekać, aż się woda zagotuje, no i wiadomo, reszta operacji to już wedle uznania, ale taka końcóweczka świetnie się sprawdza. O, to jest Milteka, ta końcówka jest Milteka. Cyk, wchodzi idealnie i na takie podróże duże i małe sprawdza się fantastycznie. Wiadomo, mokre chusteczki też, żeby wyczyścić garnek, twarz i tak dalej. Co chciałbym powiedzieć jeszcze, to, że akurat tutaj wczoraj mieliśmy dosyć duży problem ze znalezieniem restauracji, baru czy czegokolwiek innego, bo po prostu mieli siestę, no i trzeba było zjeść coś w terenie. A tak naprawdę nastawialiśmy się, że będziemy jedli wieczorami jakieś własne rzeczy i zmieniliśmy to na porę obiadową, a wieczorem no nie wiemy, bo wczoraj akurat jedliśmy jakieś tacosy w restauracji, w barze, przepraszam, w Rimini. No, jedziemy dalej. Plan jest taki, że zrobimy jeszcze jedną miejscowość, jakiś zamek i będziemy zmierzać do Asyżu. Tyle historii, tyle opowieści. Dlaczego by nie pojechać do Asyżu? Nie widziałem go nigdy. Tym bardziej z drona. Chciałem wam coś powiedzieć, ale te stworzenia powiedzą wam więcej. I tym oto miłym akcentem odjeżdżamy z tego miejsca. Asyż czeka! Chciałem powiedzieć, że już dzwonił święty Franciszek z Asyżu, mówi, że nie może się nas doczekać. No ale dobrze, może nie może. No oczywiście, że nie może się doczekać. A dlaczego właśnie tak się cieszę, że jedziemy do Asyżu? A to dlatego, że kiedyś właśnie jak mieszkałem we Wrocławiu, podaję dane, to mieszkałem tam, gdzie jest parafia świętego Franciszka z Asyżu. Także bardzo miło mi będzie odwiedzić to miejsce. No ale no ja wiem, no. Dobra, dla poprawności politycznej obiad był przyrządzony na gazie. No i jak przystało, to we Włoszech jedliśmy makaroni.
No. No tyle. Piękne widoki, piękne widoki. A w ogóle w San Marino był totalny brak zasięgu. Nawet sieci nie było. Ciekawe, czy tam trzeba kupować własne. No właśnie ciekaw jestem, jak to jest, że w San Marino nie było w ogóle zasięgu. Kolejny dzień przed nami. Tym razem trzeba było trochę się wyspać w hotelu, jak ludzie się umyć. No bo wiadomo, że to też jest podstawą udanego wyjazdu. Mam nadzieję, że ta torba mi się nie rozwali. Także teraz zamiast jeszcze latania dronem wejdziemy do samego Asyżu, no i coś tam pozwiedzamy, bo takie rzeczy też są istotne, nie tylko latanie. Asyż! Plan był taki, żeby coś tutaj się przejść, ale są tak wąskie uliczki i tak mało miejsc, co oczywiście prawdopodobnie było wiadomym, że tego nie zrobimy. Nie wiem, czy gdzieś się jeszcze zatrzymamy, bo wiadomo, że jesteśmy w innym celu, ale szkoda omijać takie miejsca, bo są piękne i historyczne. Trzeba kupić magnes, no i zobaczymy co dalej. Magnes na lodówkę, no tak. Ktoś z Was ma magnes, ręka do góry. No, łapka w górę. Bardzo się cieszę, że jestem w takim miejscu. Z racji tego, że tyle o tym miejscu się słyszało, historii, no i czuję się trochę inny klimat niż w takich zwykłych miastach, nie? Bo to widać. Wszędzie wszechpanująca cegła. Coś pięknego. Jeszcze poranek, świt. No, robi wrażenie o tej porze. Czwarty dzień wyprawy. No nie powiem, że nie odczuwam zmęczenia. Jest to trochę inny klimat niż ten, w którym na co dzień wiadomo funkcjonuję. Ale to nie chodzi tylko o pogodę, tylko o to, że cały czas coś trzeba robić. Jest jakaś taka presja w głowie, że dobra, trzeba zrobić zamek, trzeba pojechać, czy wszystko się uda. No, jestem daleko od domu, zostawiam rodzinę, wiadomo. I to są rzeczy, które są chyba takie trochę ciężkie, że jeszcze tyle dni przede mną, no, że tutaj tam ktoś na mnie czeka, a ja tutaj kręcę zamki, różne miejsca i w zasadzie po co i tak dalej, i tak dalej. Wszystko super, fajnie, ale czasami przychodzą takie momenty właśnie, w których nie jest lekko. No, z racji właśnie tych rzeczy, no to jest ponad już teraz chyba prawie 2000 km od domu, więc takiego łatwego powrotu nie ma. 2 dni będziemy wracać. No, niemniej jednak jest to, mam nadzieję, chwilowe i będziemy lecieć dalej. Znowu trzeba się zastanawiać, gdzie dzisiaj będziemy spać, no bo wszystko jest na spontanie i zobaczymy. No, na pewno nie będzie to hotel, tylko tym razem jakiś kemping znowu. Kto wie, co przyniesie los. Szukam kolejnej miejscówki i jedziemy dalej. Chciałem coś nagrać, że miałem problem przy filmowaniu, że było gniazdo os obok i słyszały chyba, jak latam i wyleciały, ale na końcu, jak schowałem drona, to przyjechał taki bardzo zdenerwowany pan i chciał usilnie moją kartę microSD
Ja mu mówiłem, niestety cały materiał nagrałem na SSD, które jest wbudowane, w środku w dronie. Nie chciało to do niego dojść. Chciał microSD. Ja myślałem, że w środku nie mam microSD i pokazuję mu drona, że zobacz, nie mam tu karty, a jednak jest karta, bo to było wyjście USB-C. I on mówi, zobacz, przecież nie jestem ślepy, widzę, że masz tu kartę. To była moja pusta karta awaryjna, którą miałem w dronie. No i oddałem mu tą kartę. Strasznie pan był zdenerwowany, mówił, że to jest prywatny teren i nie wolno latać i że jestem dupkiem. Nie dało się z nim porozmawiać na spokojnie, zrobił zdjęcia, no, że zadzwoni na policję i tak dalej, i tak dalej. Na nic moje przeprosiny, na nic spokojny ton rozmowy, po prostu zabrał kartę i do widzenia. Także to, o czym mówiłem, żeby zgrywać materiał, no to jest bardzo istotna sprawa. No właśnie teraz to nie był za ciekawy moment i to nie był za ciekawy moment po raz kolejny w moim życiu, bo raz kopali mi w auto, a raz właśnie teraz zdarzyło się takie coś. Dobrze, że ta karta była pusta. No i tyle. A ja mu mówiłem, skasuję przy tobie te ujęcia. Nie, jak tak zrobisz, to I call the police. No i okej. Takie to życie. Lecimy dalej, no. Dzisiaj nie jest łatwo. Materiał został zgrany, czyli to, o czym mówiłem wcześniej. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. A to w zasadzie mogło się wiązać z podobną rzeczą jak do upadku drona czy zaginięcia. Jedna rzecz, no zawracamy. I to nie tylko dlatego, że wydarzyła się taka niemiła sytuacja, ale w zasadzie ten plan, który miałem w głowie odnośnie dojechania na Sycylię, no się nie powiódł, ale to nie znaczy, że cała misja się nie powiodła, bo wydaje mi się, że zrobiliśmy i tak bardzo dużo na wyjeździe, więc jest całkiem dobrze. Dojdzie jeszcze, podejrzewam, z 5 miejsc, które nakręcimy. Kierujemy się w stronę Gardy i tam jeszcze jutro z rana nakręcę kilka miejsc. No nie ma po prostu sensu dalej brnąć na dół buta Italii, ponieważ wyjeżdżalibyśmy stamtąd kolejne 3 dni, a to by przedłużyło wycieczkę o jakieś może 5 dni, także nie ma to pod tym względem najmniejszego sensu. Już teraz jest około 16 godzin na powrót do domu. No a jeszcze trzeba gdzieś się zdrzemnąć i tak dalej, także nie będziemy marnowali czasu. Jadę dalej. No, będzie co opowiadać, jak widać, ale jest to przestroga nie tylko dla mnie, ale też dla wszystkich latających. No to jest rzecz oczywista. Ja sobie tak żartowałem, że latam z adrenaliną, no bo o ile drona zgubić i następnie go odnaleźć, no bo wie się, gdzie raczej spada dron, i mieć materiał to jest jedno, a żeby jakiś po prostu niepoważny człowiek przyszedł i zabrał ci kartę, w zasadzie ukradł ją, no to już jest co innego, bo traci się całkowicie materiał. Także pan dostał czystą kartę. W zasadzie to nie wiem, czy dzień dobry powinno mówić się na początku dnia, czy na koniec. Prędzej chyba dobrego dnia. No tak, żeby był ten dzień lepszy, a nie żeby chwalić, jak to się mówi, dzień przed zachodem słońca. Dlaczego tak mówię? A to dlatego, żeby nic nie zapeszać. Dzisiaj zmierzamy do domu, ale po drodze mamy do zrobienia jeszcze 5 zampów. Mamy na to 10, 11, 12, no 13. 4 godziny. Z czego stąd, z tego miejsca do pierwszego miejsca jest godzina. Zobaczymy, co się wyklaruje. Noc nie było łatwa. Mój namiot jest trochę na mnie za mały. Do tego była burza
i padał deszcz. Jesteśmy średnio wyspani, no ale tak właśnie oto się zdarza. Sam czekam na, nie wiem czy finish, ale dalszą akcję. Piękne góry. Latam teraz. Czekaj, musisz... jaki to jest jazd. Coraz bliżej końca. Coś się kończy, coś się zaczyna. Jedno skończyłem, zacznę teraz drugie. Ale dobrze, do brzegu. Ten zamek za mną no jest po prostu ogromny i piękny. Chciałem dodać, że dzisiaj do sprawy latania podchodzę po prostu zadaniowo, czyli trzeba coś zrobić i lecimy do domu po to, żeby być może na niedzielę rano zajechać, no i kolorować, montować, podkładać muzykę i wypuszczać dla was coś. Mam nadzieję, że ja będę z tego zadowolony. Mam nadzieję, że wam te filmy się spodobają, no bo po coś to robię. No, czasami wydaje mi się, że zamki nie mają po prostu fajnych filmów i no, robię to tak jak potrafię. Jeżeli wychodzi to dobrze, to bardzo się cieszę. Chociaż ja jestem niestety bardzo krytyczny dla siebie. Ale myślę, że może też się to przysłużyć takim miejscom, no, bo widzę, że nie mają profesjonalnych filmów. A wracając do wczorajszego miejsca, w którym ten pan zabrał mi kartę, przejrzałem wieczorem właśnie jego kanał na YouTubie i jakiś tam, nie wiem, co to było, stronę internetową, no to jakoś nie miał fajnego filmu. Ten dron miał jedno ujęcie, jakieś takie amatorskie z drona, gdzie widać, że to szarpie. Nie wiem, wydaje mi się, że nie chciałbym go tłumaczyć, ale wydaje mi się, że powinienem zrobić tak, że zmontuję ten film, wyślę mu i powiem, że ja miałem dobre intencje i no i jeżeli będzie chciał, no to podzielę się z nim tym filmem i żeby mi w końcu odesłał kartę moją pustą. Przed chwilą właśnie skręciłem zamek Torre di San Cassiano. No, mieliśmy tutaj niemałą przeprawę, bo zamek położony na niemałej górce i trzeba było startować no, troszkę niżej niż on jest położony. Zatem trzeba było być bardzo ostrożnym w to, czy nic nie leci w powietrzu, żaden helikopter, paralotniarz i tym podobne latające inne obiekty. Ten obiekt pojawił nam się całkowicie przypadkowo po trasie, jadąc na inne miejsce. No i w zasadzie nie ma czego żałować, bo ten zamek robi 5 razy taką robotę jak ten, na który mieliśmy jechać.
Mamy do domu jeszcze prawie 10 godzin. Z przerwami wyjdzie może troszkę więcej. Tak jak mówię zawsze, nic na siłę i ponad jakieś możliwości. Nie no, może ponad możliwości też. Cała ta robota jest ponad możliwości. Filozof mi się włącza. Ale nie ma co. Główne założenie teraz to bezpiecznie wracać do domu. Wydaje mi się, że ten wyjazd mógłbym ocenić jako udany pod względem filmowym. Mało chyba nakręciłem odcinka, ale wydaje mi się, że to nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby zapełniać czas zbędnym mówieniem. Lepiej po prostu jest działać, a tutaj mieliśmy tak, że z miejsca w miejsce musieliśmy się przedostawać, dosyć długo jeździliśmy. No i tak naprawdę nie ma o czym mówić prócz o tym, jakie sytuacje się zdarzają. No i to jest tak w miarę na bieżąco, co możecie oglądać. Jest to też jakaś forma pamiątki dla mnie samego. Także jeżeli dotrwaliście do końca, to bardzo się cieszę. Jeżeli nie subskrybujecie, to wiecie, co z tym zrobić. A przed nami 10 godzin podróży do Polski, no i będzie się działo, bo to nie koniec.